Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 33, text number 6. Czytamy Śrīmad Bhagavatam, kanto 3, rozdział 33 pod tytułem Czynności Pana Kapili, tekst 6. Activities of Kapila. Yanamadeya Shavananu Kirtanad. Namadeya Shravananu Kirtanad. Yanamadeya Shavananu Kirtanad. Namadeya Shravananu Kirtanad. Yad Pravanad Yad Smaranad Api Kvachit. 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 Svadopi Sadhya Shavanaya Kalpate. Svadopi Sadhya Savanaya Kalpate. Svadopi Sadhya Shavanaya Kalpate. Svadopi Sadhya Savanaya Kalpate. Kuta Punaste Bhagavan Nutarsanat. Kuta Punaste Bhagavan Darshanat. Kuta Punaste Bhagavan Nutarsanat. Kuta Punaste Bhagavan Darshanat. Yanamadeya Shavananu Kirtanat. Namadeya Shavananu Kirtanat. Yat Pravanad Yat Smaranad Api Kvachit. Pravanad Yat Smaranad Api Kvachit. Svadopi Sadhya Shavanaya Kalpate. Svadopi Sadhya Savanaya Kalpate. Kuta Punaste Bhagavan Nutarsanat. Kuta Punaste Bhagavan Darshanat. Yanamadheya Shravananu Kirtanat. Yanamadeya Shavananu Kirtanat. Yat Pravanat Yat Smaranad Api Kvachit. Yat Pravanad Yat Smaranad Api Kvachit. Svadopi Sadhya Savanaya Kalpate. Svadopi Sadhya Shavanaya Kalpate. Kutah Punaste Bhagavan Nudarshanat. Kuta Punaste Bhagavan Nudarshanat. Yanamadeya Shravananu Kirtanat. Yanamadeya Shavananu Kirtanat. Yat Pravanad Yat Smaranad Api Kvachit. Yat Pravanad Yat Smaranad Api Kvachit. Svadvopi Sadhya Savanaya Kalpate. Svadopi Sadhya Shavanaya Kalpate. Kuta Punaste Bhagavan Nudarshanat. Kuta Punaste Bhagavan Nudarshanat. Yat Yat. Of whom? Którego? Którego? Najwyższego sobie Boga. Namadaya. Namadeya. Imię. Shavana. Shravana. Słuchanie. Słuchanie. Anukirtanat. Anukirtanat. Przez intonowanie. Yat. Yat. Któremu. Avanat. Pravanat. Poprzez ofiarowanie pokłonów. Poprzez ofiarowanie pokłonów. Yat. Yat. Któremu. Smaranat. Smaranat. Przez pamiętanie. Przez pamiętanie. Api. Api. Nawet. Kvachit. Kwachit. Kiedykolwiek. Vadadaha. Svaadaha. Svaadaha. Osoba żywiąca się psami. Osoba żywiąca się psami. Api. Api. Nawet. Sadhya. Sadhyaha. Natychmiast. Shavanaya. Savanaya. Do spełniania wedyjskich ofiar. Wedyjskich ofiar. Kalpate. Kalpate. Staje się zdolnym. Kuta. Kutaha. Nie mówiąc już o. Mówiąc już o. Na. Punaha. Ponownie. Te. Ty.
Ty. Bhagavan, Bhagavan, O najwyższa osoba Boga. o najwyższa osoba Boga. Nu, Następnie. Następnie Darshanat. Darshana przez oglądanie twarzą w twarz. przez oglądanie twarzy w twarz. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifice if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastimes, offers his obeisances, or even remembers him. Nie wspominając już o duchowym postępie osób, które oglądają najwyższą osobę twarzą w twarz, nawet ten, kto przychodzi na świat w rodzinie osób żywiących się psami, natychmiast staje się zdolnym do spełnienia ofiar wedyjskich, jeśli raz wypowie święte imię najwyższej osoby Boga lub będzie intonować o nim, słuchać o jego rozrywkach, czy ofiaruje mu pokłony, czy nawet będzie o nim pamiętać. Report, Srila Prabhupada. Here in the spiritual potency of chanting, hearing, or remembering the holy name of the Supreme Lord is greatly stressed. Rupa Goswami has discussed the sequence of sinful activities of the conditioned soul, and he has established in the Bhakti Rasamrita Sindhu that those who engage in devotional service become freed from the reactions of all sinful activities. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. The Lord says that he takes charge of those who surrender unto him, and he makes him immune to all reactions to the sinful activities. If by chanting the holy name of the Lord, of the Supreme Personality of Godhead, one becomes so swiftly cleared of all reactions of sinful activities, then what is to be said of those persons who see him face to face? Werset ten bardzo podkreśla duchową moc intonowania, słuchania czy pamiętania świętego imienia Najwyższego Pana. Rupa Goswami dyskutował o następstwie grzesznych czynów uwarunkowanych dusz i w Bhakti Rasamrita Sindhu stwierdził, że ci, którzy angażują się w służbę oddania, uwalniają się od reakcji wszystkich grzesznych czynów. Jest to również potwierdzone w Bhagavad Gicie. Pan mówi, że jeśli ktoś się mu podporządkowuje, on przyjmuje nad nim opiekę i uwalnia go od wszelkich reakcji jego grzesznych czynów. Jeśli tak szybko można uwolnić się z wszelkich reakcji grzesznych czynów poprzez intonowanie świętego imienia Najwyższej Osoby Boga, to co dopiero mówić o osobach, które oglądają go twarzą w twarz. So in the Bhagavatam we read how, do we say the prayer? Yes. How one has to perform pure devotional service. One's devotional service should be unmotivated, uninterrupted. W Bhagavatam czytamy o tym, jak należy pełnić czystą służbę oddania, że służba oddania powinna być niemotywowana i nieprzerwana. In other words, the devotional service should be unmotivated. Means the motive should be to please the Lord, not for some self-aggrandizement. Że służba oddania powinna być pozbawiona motywacji, to znaczy, że ona powinna być spełniona dla korzyści dla przyjemności Najwyższego Pana, a nie dla własnej korzyści. And we should be doing it all the time, not just on a Sunday or not just on a Easter or something, but all the time. I powinniśmy służbę oddania pełnić cały czas, nie tylko w niedzielę czy na Wielkanoc. So worldly-minded people will think this is impossible, but Rupa Goswami and Srila Prabhupada have given us the process that we can take and gradually come to that stage of full surrender or full engagement. Światowo myślący ludzie będą myśleć, że to jest niemożliwe, ale Rupa Goswami i Śrila Prabhupada przekazali nam proces, dzięki któremu możemy wznosić się do tego pełnego podporządkowania. It's not an artificial position, but it's our natural constitutional position to be always engaged in serving the Lord. To nie jest czymś, co my sobie sztucznie narzucamy. To jest naszą naturalną, konstytucjonalną pozycją, żeby być zawsze zajętym pełnieniem służby oddania dla Pana. So Srila Prabhupada has very kindly given us the method, both internally and externally, how to perform that. Śrila Prabhupada łaskawie dał nam metodę, dzięki której możemy bardzo łatwo spełniać to, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Internally means we have to become strict with ourselves, rise early in the morning, chant the holy name. Wewnętrznie musimy być ściśli wobec samych siebie, wstawać wcześnie rano, intonować święte imiona. And that
Means also we have to follow four greater principles: no illicit sex, no intoxication, no gambling, no nudity. I również przestrzegać zasad regulujących bez odurzania się, hazardu, jedzenia mięsa czy zakazanego seksu. So this, along with the service, the external point is that we're serving Prabhupada's mission. I te rzeczy razem z tym zewnętrznym, którym jest to, że pełnimy służbę pomagamy misji Śla Prabhupady. Not actually external, but achara and prachara. So we are practicing and preaching. To do końca tak naprawdę nie jest zewnętrzny. Ten achara i prachara, czyli nauczamy i sami praktykujemy. So by engaging in these activities, then you can say our senses will be brought under control. A angażując się w te czynności, w ten sposób opanujemy swoje zmysły. And our senses are under control. We can chant the holy name, remember the Lord, all these activities in a pure way. I kiedy będziemy mieli zmysły pod kontrolą, wtedy będziemy w stanie intonować o Panu, pamiętać o Panu we wszystkich tych działaniach. Otherwise we may be chanting, but we're thinking about how to enjoy sex life or something. W przeciwnym razie możemy intonować, a intonując będziemy myśleć o tym, jak cieszyć się seksem. But Czy coś by takiego. engage in the service of the Lord, then gradually these desires will be, you can say, destroyed. Ale poprzez angażowanie się w służbę dla Pana, te pragnienia stopniowo zostaną zniszczone. Example is given of a seed. A seed, if you plant and water and give sunlight, then it will grow. Jest podany przykład nasionka. Jeśli zasiejesz nasionko, podlejesz je, będzie świecić słońce, wyrośnie. But if the same seed, instead of planting, if you put in a frying pan and cook it, and then plant it, it won't fructify. Ale jeśli to samo nasionko weźmiesz na patelnię i usmażysz, to nawet choćbyś później je zasiał, nic z tego nie wyrośnie. So these material desires are like that seed. In contact with devotional service, they'll be no longer potent. Te różne materialne pragnienia są niczym takie nasionka. Jeśli w kontakcie ze służbą oddania, one już nie wyrosną. They may come into our heart or into our head, but because we're having a higher taste in devotional service, we can neglect them and they won't disturb us. Mogą przyjść do naszego umysłu czy do naszej głowy, ale ponieważ będziemy mieli wyższy smak ze służby oddania, nie będą nas niepokoić. Another example is given of a snake with the poisonous fangs. If the fangs are removed, then the snake is no longer dangerous. Inny przykład jest wężem z usuniętymi zębami jadowymi. Taki wąż już nie jest niebezpieczny. Okay, next. Any comments, question? Ktoś ma jakieś pytanie, komentarz? I don't have a question. Yeah. Because we are Hare Krishna movement, but we can see that very few devotees are actually rising to this level of properly chanting and like being absorbed in chanting And serving 24 hours. Yes. Więc moje pytanie jest takie, że jesteśmy w ruchu Hare Krishna, ale wydaje się, że możemy zauważyć, że bardzo mało osób faktycznie wznosi się do tego poziomu intonowania Hare Krishna naprawdę i bycia zaabsorbowanym służbą oddania. And therefore, Nectar Devotional says pure devotional service is rarely attained. Dlatego Nektar Oddania pisze, że czysta służba oddania jest rzadko osiągana. But by good fortune we met such a pure devotee. His divine grace is Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. Ale dzięki wielkiemu szczęściu spotkaliśmy takiego czystego wielbiciela w osobie Acy Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady. So we shouldn't be discouraged in our attempt to become pure devotee, even though it's rarely attained. We can attain it if we continue seriously. Nie powinno nas to zniechęcać w naszych próbach osiągnięcia czystej służby oddania. Możemy to osiągnąć, jeśli będziemy poważnie, szczerze kontynuować. And the fact that other people are not following, and that's not within our control. So why we become overly concerned about that? A to, że inni ludzie It's not within our control Jeżeli nie kontynuują, to nie jest naszym obowiązkiem przejmować się tym. To, że inni ludzie nie osiągają tego, to nie musimy się tym przejmować, bo nie możemy ich kontrolować. Nie jest to w naszej kontroli. We give example of the birds flying in formation.
So the leader is there, but other birds have to also exert themselves, otherwise Dajemy the przykład, lead bird won't be able to carry them. dajemy przykład ptaków leczących w kluczu. Ptaki mają swojego lidera, ale każdy z nich musi sam również lecieć. In other words, we come into this world because of desire, and we can go to the spiritual world because of desire. Innymi słowy, to z powodu pragnienia weszliśmy do tego materialnego świata i również z powodu pragnienia, czy dzięki pragnieniu, możemy wrócić do świata duchowego. So that desire is in each individual's hand. We can't desire for him. I to pragnienie jest indywidualną rzeczą w rękach każdego człowieka. Nikt nie może pragnąć za kogokolwiek innego. Therefore, the first consideration, we have to save ourselves. Dlatego najpierw musimy się troszczyć o to, żeby uratować samych siebie. By taking the process very seriously. Przez przyjęcie tego procesu bardzo poważnie. Then we'll be setting a good example. Others may not be at that level, but at least they'll say that this person is advanced and I would like to be like him. I wtedy będziemy dawać dobry przykład. Może i wtedy inni będą mogli zobaczyć, że tak, ta osoba jest bardziej zaawansowana, choćby może jeszcze nie była doskonała. Chciałbym być taki jak ona. In other words, the best form of preaching is by setting example. Innymi słowy, najlepszą formą nauczania jest dawanie dobrego przykładu. So if we are very serious in our devotional service and sincere to please the spiritual master and Krishna, then others can be inspired by that. Jeśli my będziemy bardzo poważni i szczerzy odnośnie tego, żeby w naszej służbie oddania zadowolić Guru i Krishna, inni będą tym zainspirowani. And if they're not inspired, then what can we do? Jeśli nie będą zainspirowani, to cóż możemy zrobić? We try to convince them, but Próbowaliśmy ich przekonać, they have their independence. ale mają swoją niezależność. That's all right. Yes, thank you. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Another consideration here is that persons who are purified by the process of chanting and hearing become immediately eligible to perform Vedic sacrifices. Generally, only a person who is born in a family of Brahmin who has been reformed by the 10 kinds of purificatory processes and who has learned in Vedic literature is allowed to perform the Vedic sacrifice. But here, the word sadhyaha immediately is used, and Sridhar Swami, who also remarks that one can immediately become eligible to perform Vedic sacrifice. Werset ten jeszcze zwraca uwagę na to, iż osoby, które oczyściły się przez proces intonowania i słuchania, natychmiast stają się zdolne do spełnienia ofiar wedyjskich. Na ogół ofiary wedyjskie może spełniać jedynie osoba, która narodziła się w rodzinie Brahmina, która została poddana 10 rodzajom procesów oczyszczających i która jest wyszkolona w literaturze wedyjskiej. Ale tutaj użyto słowa sadhya, czyli natychmiast. I Sridhara Swami również zauważa, że można natychmiast stać się zdolnym do spełniania ofiar wedyjskich. A person born in a family of low caste, which is accustomed to eat dogs, is so positioned due to his past sinful activities. But by chanting or hearing once in pureness or in an offenseless manner, he is immediately relieved of the sinful reactions. Not only is he relieved of the sinful reactions, but he is immediately achieves the result of all purificatory processes. Taking birth in a family of a Brahmin is certainly due to pious activities in one's past life, but still a child who is born in a family of a Brahmin depends for his further reformation upon initiation into acceptance of the sacred thread and many other reformatory processes. But a person who chants the holy name of the Lord, even if born in a family of Chandalas, dog eaters, does not need reformation. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, he immediately becomes purified and becomes as good as the most learned Brahmin. Osoba narodzona w rodzinie należącej do niskiej kasty, która zwykła żywić się psami, znajduje się w takiej pozycji z powodu swoich przeszłych grzesznych czynów. Ale jeśli chociaż raz intonuje i słucha w sposób czysty, czyli bez obraz, natychmiast zostaje wyzwolona z grzesznych reakcji. Nie tylko wyzwala się z grzesznych reakcji, ale natychmiast osiąga rezultat wszelkich procesów oczyszczających. Jeśli ktoś rodzi się w rodzinie Brahmina, z pewnością zawdzięcza to swoim pobożnym czynom w przeszłym życiu. Ale mimo to dalsze oczyszczenie dziecka, które przyszło na świat w rodzinie Brahmina, zależy od inicjacji, przyjęcia świętej nici i wielu innych procesów oczyszczających.
Ale osoba, która intonuje święte imię Pana, nie musi podlegać żadnym procesom oczyszczającym, nawet jeśli urodziła się w rodzinie czandalów, czyli osób żywiących się psami. Natychmiast oczyszcza się ona po prostu przez intonowanie Hare Krishna i staje się tak dobrą, jak najbardziej uczony brahmin. Of course, again, the point is, Prabhupada is making that the chanting has to be offenseless in order to get this full result. Oczywiście też Śrila Prabhupada tutaj pisze, że to intonowanie musi być wolne od obraz, żeby osiągnąć ten pełen rezultat. So we may not be chanting at that pure state, but by practice we can come to the... Może jeszcze nie intonujemy na tym czystym etapie, ale przez praktykę możemy do niego dojść. Srila Swami especially remarks in this connection, Aneya Pujyatvam Lakshye. Some caste Brahmins remark that by chanting Hare Krishna, purification begins. Of course, that depends on the individual process of chanting, but this remark of Srila Swami's is completely applicable if one chants the holy name of the Lord without offense, for he immediately becomes more than a Brahmin. As Srila Swami says, Pujyatvam, he immediately becomes as respectable as a pure learned Brahmin and can be allowed to perform Vedic sacrifice. If simply by chanting the holy name of the Lord one becomes sanctified instantly, then what can be said of those persons who see the Supreme Lord face to face and who understand the descent of the Lord as Devahuti understands Kapila Devi? W związku z tym Śridhara Swami szczególnie zauważył Anena Pujyatam Lakshyate. Niektórzy kastowi brahmini twierdzą, że oczyszczenie rozpoczyna się przez intonowanie Hare Krishna. Oczywiście zależy to od indywidualnego procesu intonowania, ale stwierdzenie Śridhary Swamiego jest całkowicie prawdziwe, jeśli ktoś intonuje święte imię Pana bez popełnienia obraz, gdyż wówczas natychmiast można stać się kimś więcej niż brahminem. Jak mówi Śridhara Swami, Pujyatvam, osoba taka natychmiast staje się tak godną szacunku jak najbardziej uczony brahmin i może otrzymać pozwolenie na spełnianie ofiar wedyjskich. Jeśli ktoś bezustannie uświęca się po prostu przez intonowanie świętego imienia Pana, to co dopiero powiedzieć o osobach, które oglądają Najwyższego Pana twarzą w twarz i które rozumieją zstąpienie Pana, tak jak Devahuti rozumie Kapila Devi. Usually initiation depends on the bona fide spiritual master. What's that? Usually initiation depends on a bona fide spiritual master who directs the disciple. If he sees that a disciple has become competent and purified by the process of chanting, he offers the sacred thread to the disciple just so that he will be recognized as 100% equal with the Brahmin. This is also confirmed in the Hari Bhakti Vilas by Sri Sanatana Goswami. As a base metal, like bell metal, can be changed into gold by a chemical process, any person can similarly be changed into a Brahmin by Diksha Varana, the initiation process. Na ogół inicjacja zależy od bona fide mistrza duchowego, który kieruje uczniem. Jeśli widzi on, że uczeń osiągnął odpowiednie kwalifikacje i oczyścił się przez proces intonowania, ofiarowuje mu święte nici, tak aby mógł on zostać uznany za całkowicie równego brahminowi. Sri Sanatana Goswami potwierdza to również w Hari Bhakti Vilasa. Cytat. Tak jak zwykły metal, metal dzwonowy, można zamienić w złoto na drodze przemiany chemicznej, tak jakakolwiek osoba może zostać zamieniona w brahmina poprzez diksha vidhan, czyli proces inicjacji. It is sometimes remarked that by the chanting process one begins to purify himself and can take birth in his next life in a Brahmin family and then be reformed. But at this present moment, even those who are born in the best Brahmin families are not reformed, nor is there any certainty that they are actually born of Brahmin fathers. Formerly, the Garbhodana ceremony reformatory system was prevalent, but at the present moment there is no such Garbhodana or seed-giving ceremony. Under these circumstances, no one knows if a man is factually born of a Brahmin father. Whether one has acquired the qualification of a Brahmin depends on the judgment of a bona fide spiritual master. He bestows upon the disciple the position of Brahmin by his own judgment. When one is accepted as a Brahmin in the sacred thread ceremony under the Pancharatriki system, then he is Dvija, twice born. That is confirmed by Sanat Goswami, Vijatvam Jayate. By the process of initiation by the spiritual master, a person is accepted as a Brahmin in his purified state of chanting the holy name of the Lord. He then makes further progress to become a qualified Vaishnava, which means that the Brahminical qualification is already acquired. Czasami słyszy się stwierdzenie, że poprzez proces intonowania dana osoba zaczyna się oczyszczać
Także w następnym życiu może narodzić się w rodzinie Brahmina i wówczas ulec oczyszczeniu. Ale w obecnych czasach nawet osoby przychodzące na świat w najlepszych rodzinach brahmińskich nie są oczyszczone. Ani też nie ma pewności, że rzeczywiście narodziły się z ojców Brahminów. Poprzednio powszechny był system oczyszczający Garbhadhana, ale obecnie nie ma takiej Garbhadhana, czyli ceremonii poprzedzającej zapłodnienie. W takiej sytuacji nikt naprawdę nie wie, czy dana osoba rzeczywiście narodziła się z ojca Brahmina. To, czy ktoś rzeczywiście osiągnął kwalifikacje brahmińskie, zależy od osądu bona fide mistrza duchowego. On sam osądza, czy przyznać uczniowi pozycję Brahmina. Jeśli ktoś zostanie uznany za Brahmina podczas ceremonii świętej nici, według systemu Pancharatrika, wówczas jest Dvidja, podwójnie narodzonym. Zostało to potwierdzone przez Sanatanego Swamiego. Dvidja Tvam Jayate. Dana osoba zostaje uznana za Brahmina wówczas, gdy w czysty sposób intonuje święte imię Pana. Ta akceptacja odbywa się poprzez proces inicjacji przez mistrza duchowego. Wówczas robi ona dalszy postęp, aby stać się kwalifikowanym Vaishnavą, co oznacza, że osiągnęła już kwalifikacje brahmińskie. So there's no doubt that by great good fortune, Adhyavanaji, we've been given this highest thing, this Krishna conscious process of Bhakti Yoga. Nie ma wątpliwości, że to w wyniku wielkiej fortuny i łaski otrzymaliśmy ten największy dar, Bhagavan Jiva. But Prabhupada wants us to always remember our previous state, so we don't become proud and we realize that whatever good fortune we have is simply by the mercy of the superior. Ale jeśli Prabhupada nie chce, żebyśmy stali się dumni, żebyśmy pamiętali, że wszelki dobry los, który nas spotyka, jest wyłącznie dzięki łasce naszych nadrzędnych. This is the first symptom of the bona fide Vaishnava, is that he's humble. To jest pierwszym symptomem bona fide Vaishnavy, że jest on pokorny. He's not interested in his own aggrandizement. Nie jest zainteresowany poprawą swojego własnego stanu. He's happy to serve in any position. Jest szczęśliwy, że może służyć w jakiejkolwiek pozycji. Srila Prabhupada give the example, a good cow can give milk in any pasture. Srila Prabhupada dawał przykład dobrej krowy, która może dawać mleko na każdym pastwisku. So that requires our willingness to submit to the will of the Lord. A to wymaga naszej uległości, żebyśmy chcieli być podlegli woli Pana. You should think everything that we're entrusted to do is coming from the order of the Lord. Powinniśmy tak myśleć, że wszystko, co otrzymujemy do wykonania, przychodzi jako polecenie samego Pana. So everything we do, we should do with attention and try to our best to get the result that will be pleasing to the Lord. Dlatego wszystko, co robimy, powinniśmy wykonywać z uwagą i żeby przyniosło to jak najlepszy rezultat dla przyjemności Pana. Then we can be confident that we'll be delivered from this cycle of birth and death and reinstated in our original relationship with the Lord. A wtedy będziemy mogli być przekonani, że osiągniemy wyzwolenie z tego cyklu narodzin i śmierci i wrócimy na naszą pozycję wiecznych sług Pana. Okay, Czy macie jakieś pytania? It seems that we have a lot of devotees with Brahmana initiations. Could we say prematurely initiated, or this verse gives very high standard for Brahmanical initiation, and we can that say depends on the guru. If he thinks that he's qualified, he'll give him to him. Otherwise, Więc ten werset daje takie bardzo wysokie kwalifikacje dla brahmanickiej inicjacji. Maharaj mówi, że to zależy od guru. Jeśli guru stwierdzi, że dana osoba jest kwalifikowana. Prabhupada was very cautious about giving second initiation. Śla Prabhupada był bardzo ostrożny odnośnie dawania drugiej inicjacji. I remember hearing him personally. There was a list of devotees for second initiation, and Prabhupada was inquiring from the leaders in that zone, have you tested this person? Are you sure he's qualified to get second initiation? Pamiętam osobiście, byłem świadkiem tego, jak Śla Prabhupada otrzymał listę osób, które miały otrzymać drugie inicjacje i pytał lokalnych liderów,
Jesteś pewien? Sprawdziłeś tę osobę? Czy na pewno? Sometimes for first initiation he said, we're giving them a chance, but second initiation they should be qualified. Czasami mówił, że pierwszą inicjację dajemy na próbę, ale do drugiej inicjacji muszą być kwalifikowani. Anything else? Coś jeszcze? We'll stop here. Shri Bhagavatam ki. Shri Prabhupada ki. You take my computer? This much. Ma Om Shri Krishna Krishna Vikare Krishna Namaste Saraswati Devi